przed Tobą niezwykły film, który powstał w ramach akcji Kocham Słyszeć. Akcja ma na celu uświadamiać, czym jest niedosłuch, czym są aparaty słuchowe, a czym implanty ślimakowe. Posłuchajcie historii rodziców i zobaczcie, jak wygląda rozwój dzieci z wadami słuchu. Pola urodziła się niesłysząca, ale dowiedzieliśmy się o tym dopiero w 5. miesiącu jej życia, ponieważ przeszła badanie przesiewowe słuchu noworodków prawidłowo. Zaniepokoił nas fakt, że nie reaguje na głośne dźwięki i uspokaja się dopiero, gdy nas widzi. Na szczęście rozwój medycyny pozwala na to, żeby osoby niesłyszące mogły słyszeć i Pola ma wszczepione 2 implanty ślimakowe. Codziennie możemy podziwiać nasz mały cud, jakim jest Pola, to jak się rozwija i ile ma świetnych przemyśleń, na przykład to, czy pokrzywy w swoim życiu są szczęśliwe, ponieważ parzą. Mam 2 siostry w domu, Adę i Hanię. Tak, bo ma polewę truskawkową. Proszę pana, zaszła u nas wielka zmiana. Moja starsza siostra Bronka zamieniła się w skowronka. Siedzi cały dzień na buku i powtarza kuku, kuku. Pomyśl tylko, co ty pleciesz. To zwyczajne kłamstwo przecież. Jestem mamą Natalki. Natalka urodziła się niesłysząca. W wieku 2 lat została zaaparatowana. W wieku 3,5 roku dostała pierwszy implant, ponieważ na jedno ucho już w ogóle nie słyszała. Teraz ma lat 9, rozwija się w tej chwili prawidłowo, chodzi do 3. klasy szkoły masowej, czyta, śpiewa, tańczy, czasami dokucza. Ale nieprawdziwe. Ale to nie jest tak. Helenka ma wrodzoną cytomegalię, od urodzenia nie słyszy. Pierwszy implant dostała w wieku 10 miesięcy, a drugi niespełna rok później. Od samego początku jest intensywnie rehabilitowana. Jeszcze rok temu musiałam być jej tłumaczem, gdyż mimo świetnych korzyści z implantacji mowa była wciąż niewyraźna. Natomiast dziś Hela bardzo dobrze komunikuje się nawet z obcymi osobami. Oprócz tego, że buduje wielozdaniowe wypowiedzi, zna kolory, podstawowe figury geometryczne, cyfry, potrafi liczyć do 10 dni, tygodnia, pory roku i pewnie mogłabym tak jeszcze długo wymieniać. Ma bardzo bogaty zasób słów, choć nie ma jeszcze 3 lat. Warto uwierzyć w swoje dziecko. Nasz syn Hubert w tej chwili ma 3,5 roku. Ta informacja dotarła do nas, gdy miał pół roku. Jak miał 14 miesięcy, miał wszczepiony pierwszy implant ślimakowy w klinice w Łodzi. Szczerze mówiąc, na początku troszeczkę czegoś więcej oczekiwaliśmy. Byliśmy troszeczkę nawet tacy zasmuceni, że tych efektów nie ma. Natomiast później te efekty bardzo szybko zaczęły się pojawiać takimi jakby krokami. Dlatego też później zaczęliśmy szukać możliwości wszczepienia drugiego implantu. Niestety sytuacja była taka, że jak się miało jeden implant w jednej klinice, to był problem, żeby dosyć szybko się znalazł w drugiej. No ale udało nam się w Szczecinie i od miesiąca Hubert ma, jak to on mówi, drugie ucho. I oprócz tego, że rano mu zakładamy procesory, to tak naprawdę nie dostrzegamy w kontakcie z nim jakiejkolwiek różnicy, że jest dziecko niesłyszące. A jak masz na imię? Jak masz na imię? Jesteśmy rodzicami 2 dzieci z głęboką wadą słuchu, Nadii i Mikołaja. Gdy urodziła się Nadia, to w badaniach przesiewowych wyszedł już niedosłuch do kontroli. Kolejne badania ABR potwierdziły ten głęboki niedosłuch. W wieku 8 miesięcy została zaaparatowana. W wieku 2 lat zdecydowaliśmy się na wszczep implantu ślimakowego dla niej.
Teraz aktualnie Nadia ma 5 lat, chodzi do przedszkola masowego, mówi pięknie, pięknie i wyraźnie, aktywnie i chętnie bierze udział w różnych konkursach, przedstawieniach w przedszkolu, także jest bardzo dobrze. Po 3 latach zdecydowaliśmy się na rodzeństwo dla Nadii. Zdawaliśmy sobie sprawę, że Mikołajek też może nie słyszeć, no i faktycznie w szpitalu w przesiewowych badaniach wyszedł już kontrola. Później kolejne badania również potwierdzały ten głęboki niedosłuch, więc Mikołaj w wieku 4 miesięcy dostał aparaty słuchowe, a w wieku 2 lat zdecydowaliśmy się również na szczep. Aktualnie Mikołajek ma 2 latka, codziennie pojawiają się nowe słowa, zaczyna łączyć zdania, także jesteśmy na dobrej drodze i mamy nadzieję, że doścignie starszą siostrę i w jej wieku będzie równie pięknie mówił. Cześć, jestem Nadia, mam 5 lat i chodzę do przedszkola. Lubię koniki, a moją pasją jest malowanie. Będę duża, to zostanę okulistką. A teraz opowiem wam wiersz. W pokoiku na stoliku leżało mleczko i jajeczko. Przyszedł kotek, wypił mleczko, a ogonkiem stukł jajeczko. Przyszła mama, kotka zbiła, a skorupkę wyrzuciła. Jestem tatą Anastazji i Anielki. Obie dziewczyny mają wszczepione po 2 implanty. Dowiedzieliśmy się, że nie słyszą w 3. dobie po porodzie i od tej pory zaczęliśmy działać, żeby jak najszybciej im pomóc. Na początku miały aparaty słuchowe, potem staraliśmy się o wszczepienie implantów i mają już po 2. Chodzą do normalnego masowego przedszkola, świetnie sobie radzą, jak ich rówieśnicy. Musieliśmy swoje życie trochę podporządkować pod dziewczyny, ale dla nich po prostu, żeby było jak najszybciej, jak najlepiej, żeby im się dobrze żyło i żeby sobie radziły w życiu. Pamiętajcie, że najważniejsze jest działanie, szybkie zaprotezowanie i intensywna rehabilitacja. Z pewnością dacie radę. Kocham czytać. Kocham słyszeć. Kocham słyszeć. Kocham słyszeć.